Witam, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia, a dziś Słońce wkroczyło w znak Koziorożca, czyli 21 grudzień 2024 rok i godzina 10:13 rano. I będzie do 19 stycznia 2025 do godziny 20:52. Koziorożec. Znak. Jeden z ważniejszych znaków, dlatego że znajduje się w naszym zodiaku na samej górze, na szczycie. Władcą jest Saturn, władca czasu, władca, który jest wyznacznikiem naszej osobowości. To przede wszystkim osoby, które wiedzą, po co żyją, wiedzą dlaczego. Dlatego też są takie oschłe, zimne, ale w środku są wspaniałe. Trzeba się do nich przyzwyczaić i właśnie to jest najważniejsza cecha tego znaku. Koziorożec ma w sobie swoją kulturę, ambicję, do której nie dopuszcza nic poza prawdą i rzeczywistością. Koziorożec czasami potrafi zrobić wspaniałe, użyteczne chwile, których tych chwil nie umiemy zdeklarować się, czy ona była pozytywna, czy negatywna. Dopiero po czasie stajemy się pasjonatami tego czasu. Koziorożce są wyjątkowe. Zarówno jak i kobiety, tak i mężczyźni. Kobiety są wyjątkowymi gospodyniami i wyjątkowymi dziewczynami. Kiedy poznajesz koziorożca na zupełnie nie z tej jakby była planety, a jednak coś w niej jest. To, co nas przyciąga, to, co nas fascynuje, to ta chwila takiej dziwnej lodowatości, chociaż absolutnie nie jest to słowo, ale w tym momencie tak. Mężczyźni z kolei spod tego znaku są surowi, raczej niezbyt interesujący, bo ciągle trzymający, nazwijmy to, fason. I ten fason jest przerażający. Inne dziewczyny boją się takich chłopaków, bo oni dyktują jakby czas. Na randkę trzeba przyjść dokładnie, że się spóźni, no to trudno. Spóźniłaś się, nie mam czasu, bo przewidziałem na ciebie 2,5 godziny. Czy dziewczyny są takie same? Oczywiście, że takie same i oczywiście wszystkie koziorożce są prawie identyczne i dlatego też je traktujemy troszeczkę oschle. No słuchaj, znowuż nam zniszczy zabawę, bo to nie jest zabawowy kosmogram. Chociaż lubi się bawić, chociaż lubi tą swoją ideologię, którą wprowadza, jeżeli ta ideologia będzie w tym towarzystwie, to się będzie świetnie czuł. Czy koziorożce mają coś w sobie? Tak, mają coś w sobie. Nie wiemy, w jaki sposób one odchodzą od nas. Jest taka legenda, że wspinają się na szczyty, bo żyją tam bardzo wysoko i wskakują, kiedy mają już odejść od nas. Wskakują na te chmurki i znikają. Gdzieś w przestrzeni naszej historii, naszego piękna. Gdzie jesteście, drogie koziorożce? Jesteście prawem, jesteście tym, co jest najważniejsze, czego nam teraz, w tych czasach współczesnych bardzo brakuje. Tej logiki myślenia, tego wszystkiego, co nazywamy rzeczywistością, kulturą i osobowością. Honorem. Przede wszystkim to słowo już zanikło dosyć dawno, nawet w encyklopediach jest ciężko znaleźć. To wszystko, co jest najpiękniejsze, bo przecież przed wami jest cały miesiąc waszego władania i waszego gospodarowania.
To gospodarowanie będziemy omawiać w każdym dniu i w każdej fazie, oczywiście na live, na tym streamingu, inaczej mówiąc, albo jeszcze inaczej, bo dzisiaj są nowe słowa zupełnie inaczej wygłaszane, inaczej reprezentowane. Ale jedna rzecz jest, którą bardzo sobie szanuję u Was. Skrupulatność i dokładność. Dokładność do perfekcji i uzależnienie, że Wy chcecie być dobrzy dla innych ludzi. I to jest jedna z najwspanialszych cech. Mimo tej oschłości, mimo tej pedanterii takiej, przypuśćmy, prawniczej, czy też konstytucyjnej, jesteście przy tym bardzo opiekuńcze i bardzo mądrzy, i bardzo roztropni w swoich działaniach. I to sobie najbardziej cenię w Was, jako ja, jako Ryszard, astrolog. I to jest dla mnie motto Waszego działania. Bądźcie tacy, takie koziorożce, czy tacy mężczyźni spod tego znaku. Kobiety, koziorożec to przecież najważniejsza rzecz, jaka jest. Umiejętność zrozumienia przede wszystkim siebie. Nieumiejętność pojęcia, że jesteście takie, jest dyskwalifikacją waszego postępowania. Bardzo często, czasami stajecie przed problemem i nie wiecie, jak z niego wyjść. To jest nieprawda. Sobie same tworzycie, drogie panie, spod tego znaku. Jesteście doskonałe i nie patrzcie na to, co inni mówią o was, ci wasi wrogowie. Patrzcie na to, co mówią wasi przyjaciele. Jeżeli zostajecie same, to dlatego, że przyszedł taki czas. Czas być samotnym, bo ludzie mądrzy, tacy naprawdę mądrzy, są wyjątkowo samotni. A wy, dziewczyny, jesteście takie wspaniałe. Bo poznałem was sporo, a przede wszystkim taką jedną dziewczynę spod znaku koziorożca. I ona jest zawsze dla mnie, powiedzmy, że najważniejsza w tym momencie, kiedy jest. Bo zawsze dobrze radzi, zawsze dobrze mówi. Nigdy się nie sprzeciwiam, lecz ma pewne dziwne zachowanie. Zachowanie, które jest właśnie tym koziorożcem. A mężczyźni z kolei spod znaku koziorożca ciągle się pytają: słuchaj, znajdę jakąś wreszcie partnerkę. Znajdziesz, tylko nie bądź tak zimny i tak oschły. Ale ja nie potrafię być inny, przecież ja nic nie robię. No właśnie dlatego, że nic nie robisz. Jesteś taki chłodny. Wspaniały jesteś, tylko pokaż to ciepło, które jest wewnątrz ciebie. Nie chcę, żeby cię ktoś zgniótł jak orzeszek i wyjął z środka to, co jest najlepsze, bo wtedy się załamiesz. Bądź tym twardym mężczyzną, bądź tym dżentelmenem, ale w każdym momencie wchodź do tych drzwi, otwieraj i wkraczaj i przepuść tą kobietę w ten przepiękny sposób. Tak to robisz. Nigdy nie stawaj, tylko bądź dżentelmenem. To jest trudne dla współczesnych młodych mężczyzn, ale się uczą dosyć szybko. Nauczycie się otwierać drzwi i otwierać te wspaniałe kobiece serca. I będziecie wspaniałymi mężczyznami, prawdziwymi mężami, bo jesteście mężami stanu. Wy jesteście tym. To jest w was. To jest nieumiejętność zrozumienia siebie. Zawsze macie rację, zawsze macie tą kulturę swoją, o którą tak inne znaki proszą. Boże, daj mi choć trochę tej kultury, a wy ją posiadacie. Więc starajcie się zrealizować te swoje plany, zrealizować to wszystko, co dookoła was się toczy, szerze i bądźcie tacy.
W tej chwili, w tym czasie będziemy rozgrywać te planetarne rozgrywki, które są wyjątkowo ciekawe. Wyjątkowo interesujący jest ten czas, bo zamykacie rok. Zamyka się rok i otwiera się nowy rok, ale ten kalendarzowy. Jeżeli ten lunarny lada moment przyjdzie i on otworzy znowuż zupełnie inne działania, które są bardziej związane z psychiką. Teraz wszystkie koziorożce mają tą psychikę lekko nadwyrężoną ostatnimi czasami i nie ma co się denerwować, nie ma co patrzeć wstecz, idźcie do przodu, budujcie to wszystko, by każdemu starczyło, bo wy jesteście właśnie tym najważniejszym w tym znaku swoim. I wy wyznaczacie kierunki tej państwowości, tej umiejętności zrozumienia prawa, konstytucji, tego wszystkiego, co jest najpiękniejsze dla nas. To ta konstytucja 3 maja jest po prostu w was. Ta konstytucja, te wszystkie konstytucje, które są, te deklaracje, te wszystkie sejmowe sprawy, to właśnie wy. To wy macie to w sobie. I wy to świetnie interpretujecie i powinniście to robić. Ogólnie społecznie nie bać się wypowiedzi, bo macie zawsze rację. Bądźcie tacy. I czego wam życzyć? Przede wszystkim zdrowia. Nie martwcie się o ten dziwny rzecz, jaką nosicie z tyłu kręgosłup, o te kości, o to wszystko. Bądźcie odważni, dbajcie o siebie, nie garbcie się, tylko stójcie jak reprezentanci właśnie siebie. Bądźcie odważni. Nie patrzcie na to, że ktoś was oczernia, bo czasami tak, ale bądźcie prawdomówni przede wszystkim i wierzcie w jedno, w Stwórcę, w Boga, w Chrystusa. Jeżeli jesteście innego wyznania, to w swoim wyznaniu znajdźcie tego przywódcę. I bądźcie stateczni w swoich doznaniach, nie mieszajcie czegoś, bo tu usłyszycie, tam usłyszycie i się zrazicie. Nie. To jest w was, wewnątrz was. To bicie serca. Mamy tylko jedno serce wszyscy. Ono akurat nie jest spod znaku koziorożca, ale kręgosłup, ten moralny, tak. Trzymajcie się, do zobaczenia i z Bogiem. Zostawiam was z życzeniami przede wszystkim zdrowia i nie dajcie się za nic w świecie złamać, bo wtedy was nie ma. Z Bogiem. Trzymajcie się, drogie strzelce.